Już po wojnie? Same dobre wiadomości. 6 maja mówiłem, że koniec wojny jest bliski, a tytuł wiadomości to tort zwany Ukraina pomału krojony. Minęło 7 dni i co się dowiadujemy? Zarówno Ukraina, jak i Putin są gotowe do rozmów pokojowych i spotkanie wyznaczają w Stambule za kilka dni, we czwartek. Oczywiście targowanie jeszcze potrwa, ale to tylko o dodatki do pokrojonego tortu, bo kawałki wstępnie są już rozdane. Tymczasem w sobotę, 10 maja 2025 roku, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że Indie i Pakistan zgodziły się na pełne i natychmiastowe zawieszenie broni po nocnych rozmowach mediacyjnych prowadzonych przez USA. Informacja ta została potwierdzona przez obie strony konfliktu. Minister spraw zagranicznych Pakistanu Ishaq Dar podkreślił, że Pakistan zawsze dążył do pokoju i bezpieczeństwa w regionie, nie rezygnując przy tym z suwerenności i integralności terytorialnej. Z kolei indyjski minister spraw zagranicznych Vikram Misri poinformował, że dyrektorzy generalni operacji wojskowych obu krajów uzgodnili wstrzymanie wszystkich działań militarnych na lądzie, w powietrzu i na morzu od godziny 17 czasu lokalnego. Zawieszenie broni nastąpiło po eskalacji konfliktu, która rozpoczęła się od ataku terrorystycznego w indyjskim Kaszmirze, w wyniku którego zginęło 26 osób, głównie turystów. Indie obwiniły o ten atak grupę Lashkar-e-Taiba mającą siedzibę w Pakistanie, co doprowadziło do wymiany ognia i ataków rakietowych między oboma krajami. Warto zauważyć, że choć prezydent Trump przypisał sukces mediacjom USA, indyjski minister spraw zagranicznych zaznaczył, że zawieszenie broni zostało uzgodnione bezpośrednio między Indiami a Pakistanem. Mimo to sekretarz stanu USA Marco Rubio oraz wiceprezydent J.D. Vance odegrali istotną rolę w kontaktach z premierami obu krajów, Narendra Modim i Shehbazem Sharifem, co przyczyniło się do osiągnięcia porozumienia. Zawieszenie broni jest krokiem w stronę deeskalacji napięć między dwoma mocarstwami nuklearnymi. Jednakże sytuacja pozostaje napięta, a społeczność międzynarodowa, w tym G7 i Chiny, apeluje o dalszą powściągliwość i kontynuację dialogu w celu trwałego rozwiązania konfliktu. To nie koniec dobrych wiadomości, ale zanim je przekażę, proszę o rozważenie subskrypcji, by na bieżąco otrzymywać nasze sprawozdania. Trwające rozmowy handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami w Genewie są postrzegane przez analityków jako pierwszy krok w kierunku deeskalacji napięć. Choć oczekiwania co do natychmiastowych przełomów pozostają niskie. Przewidywania i oczekiwania analityków. Brak przełomu, ale szansa na kontynuację dialogu. Eksperci oceniają, że obecne rozmowy mają charakter wstępny i służą ustaleniu ram dalszych negocjacji. Celem jest stworzenie podstaw do przyszłych spotkań, a nie osiągnięcie natychmiastowego porozumienia. Prezydent Donald Trump zasugerował możliwość obniżenia ceł z 145% do 80%, co może być interpretowane jako sygnał gotowości do kompromisu. Jednakże, nawet taka redukcja nie przywróciłaby warunków sprzed wojny handlowej. Stany Zjednoczone dążą do zmniejszenia deficytu handlowego i reform w chińskiej gospodarce, podczas gdy Chiny oczekują jasności co do żądań USA i redukcji ceł. Obie strony podchodzą do negocjacji z ostrożnością, starając się nie okazać słabości. Brak zaufania i różnice w oczekiwaniach utrudniają osiągnięcie szybkiego porozumienia. Choć natychmiastowe rezultaty są mało prawdopodobne, kontynuacja rozmów może prowadzić do stopniowego łagodzenia napięć i ustanowienia bardziej stabilnych relacji handlowych między dwoma największymi gospodarkami świata. Moim zdaniem Chiny to nie Wielka Brytania. W grze o kij i marchewkę Trumpa Chiny pokazują, że mają zarówno jedno, jak i drugie, więc albo będą konkretne propozycje dla obu krajów, albo przepychanka cłowa nadal będzie trwała. Na dodatek pozytywny skutek niepewnej polityki Trumpa. Otóż 8 maja 2025 roku Parlament Europejski podjął decyzję o złagodzeniu unijnych przepisów dotyczących emisji dwutlenku węgla przez samochody osobowe i dostawcze. Zgodnie z nowymi regulacjami, producenci będą mogli rozliczać średnią emisję CO2 z lat 2025 do 2027, zamiast jedynie z roku 2025. Branża motoryzacyjna apelowała o te zmiany, obawiając się kar finansowych w wysokości nawet 15 miliardów euro. Głównym powodem trudności w osiąganiu zakładanych celów emisji były opóźnienia w sprzedaży samochodów elektrycznych, szczególnie w kontekście silnej konkurencji ze strony producentów z Chin oraz Stanów Zjednoczonych. Nowe regulacje mają obniżyć presję finansową na europejskich producentów aut, umożliwiając im lepsze planowanie inwestycji i rozwój technologii pojazdów elektrycznych. Jednocześnie mogą one wpłynąć na stabilizację cen samochodów używanych z silnikami spalinowymi,
które na dłużej pozostaną atrakcyjne dla konsumentów. Eksperci ostrzegają jednak, że wydłużenie okresu przejściowego może spowolnić tempo elektromobilności oraz inwestycji w infrastrukturę ładowania. Istnieje także ryzyko opóźnień we wprowadzaniu innowacyjnych technologii ekologicznych, co może wpłynąć na konkurencyjność Europy na globalnym rynku motoryzacyjnym. Podsumowując, decyzja Parlamentu Europejskiego daje producentom samochodów więcej czasu na dostosowanie się do norm ekologicznych, ale jednocześnie rodzi obawy o opóźnienie transformacji energetycznej w motoryzacji. Dziękuję za dotrwanie do końca. Mam nadzieję, że materiały, które przygotowałem, są dla Państwa wartościowe. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i subskrypcji kanału.